Witam was mordeczki, tu Castor z Krytyki Politycznej. Witam, a nawet witamy. Jestem Jadwiga Klata. Nazywam się Lola Ulik, Tal Patelski. Działam w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, częściowo też w Extinction Rebellion Youth. Działam w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym. Działałam w Extinction Rebellion, a teraz tworzę ruch Solidarności Klimatycznej. W grze Lemmingi mamy za zadanie uratować grupę pikseli. Grupę bardzo głupich pikseli, które przemieszczają się z jednego końca planszy na drugi. Gdyby nie postać gracza, Lemmingi, piksele, niechybnie by zginęły. A co jeśli gracza by nie było? A Lemmingi nie byłyby małymi futerkowymi zwierzątkami, tylko przedstawicielami gatunku Homo sapiens, ślepo pędzącymi naprzeciwko zbliżającej się katastrofy klimatycznej? No, wtedy byłby przypał. Ludzie na szczęście to nie są lemmingi. Ludzie, przynajmniej niektórzy, są zdolni do samodzielnego, krytycznego myślenia. Tych ludzi nazywamy aktywistami. Mam 15 lat. Już w 2019 roku chodziłam z tatą na protesty. Mam 16 lat. Miałem takie poczucie, że zmiany indywidualne zupełnie nie wystarczają. Mam 21 lat. Miałam bardzo dużego doła, bo widziałam, że ludzie w moim wieku im zależy tylko na tym, żeby jakoś przeżyć dzień. I nagle weszłam w środowisko ludzi, którym bardzo zależało na tym, żeby mieć sprawczość. W 2020 roku we wrześniu poszłam na protest sama. Zobaczyłam, że ma być spotkanie otwarte z MSK. Było online, więc pomyślałem, no dobra, jak nie będzie fajnie, to najwyżej kliknę, żeby wyjść z Zooma i tyle. Ale okazało się, że było cudownie. Nawet na początku nie chodziło o klimat, na początku po prostu chodziło o to, że ludziom się chce. Tak naprawdę ja nie pamiętam, co ja robiłam przed MSK i przed aktywizmem. Na początku to było takie duże. No pierwsza akcja, ta duża XR-u, to była blokada na rondzie de Gaulle'a. I myśmy wtedy po prostu wbili na to rondo i tam kilkanaście osób było przypiętych ulokami za szyję do takiej metalowej konstrukcji w kształcie ziemi. Ja robiłam ten krok z chodnika na ulicę i po prostu myślałam, że teraz świat się zawali. Organizowałam też performance'y różne, na przykład taki performance, gdzie osoby symbolicznie przedstawiające polityków zagrzebywały ludzi. Ja pamiętam takie uczucie, że my teraz po prostu tym jednym działaniem walczymy o naszą przyszłość. Gdy na ulicach miast pojawiają się protesty, komentatorzy wyczekują przełomu. Wyczekują wydarzeń na miarę europejskiego Majdanu w Kijowie, na miarę arabskiej wiosny. Zazwyczaj jednak protesty ani nie obalają władzy, ani jakoś wyraźnie nie zmieniają zastałego porządku. Czy protesty, które tego nie robią, mają w ogóle sens? Swoje pierwsze przemówienie mówiłem na pikiecie pod PZU, która była przeciwko ubezpieczaniu inicjatyw związanych z budowaniem nowych kopalni węglowych. Potem był strajk wrześniowy, w który też się bardzo intensywnie zaangażowałem. Dnie wyglądały praktycznie tak, że zupełnie odłożyłem szkołę na bok, bo miałem też taką możliwość i po prostu od rana do wieczora jakieś tam rzeczy z MSK robiłem. Od razu po 8 godzinach siedzenia w szkole szłam na spotkania, na których siedziałam do jakiejś godziny 20, 21, później wracałam, przygotowywałam jeszcze więcej materiałów, pisałam jakieś teksty. Czy nasza przyszłość jest ważniejsza niż jakakolwiek władza czy pieniądze? I później jeszcze się musiałam uczyć do szkoły. Naprawdę to było 12 godzin pracy przy komputerze i robienia rzeczy. Potem był powrót do domu i na przykład prowadzenie wieczorem treningów online, właśnie sprowadzenia spotkań, albo jakieś też jeszcze spotkania z grupami roboczymi innymi. No a potem przychodziły dni działań akcyjnych, że się po prostu tam wstawało o tej 5 i się zakładało pieluchę i się wychodziło i się wracało po prostu w nocy jeszcze po jakimś, nie wiem, sprayowaniu miasta. No i to było trudne. To gdzieś tam mnie trochę wykończyło, miałam trochę taki podupadek i myślałam o tym, czy tak naprawdę aktywizm ma sens. Ja próbowałam właśnie dać to z siebie 100% i wypróbowałam z siebie żyły. Miałem takie wewnętrzne poczucie, że politycy tak naprawdę mają nas zupełnie gdzieś. Dopiero jak przyszła pandemia, to nagle się okazało, że jest trudno, że nagle cały świat się nie zmienił. No i jakby później powoli MSK się wyciszało. Nadchodził nowy rok, było coraz mniej akcji.
Dla mnie jakimś takim przełomowym momentem był moment odejścia z XR-u. To był też moment pierwszej takiej dłuższej pauzy. Pomyślałam, że jeśli mam to robić przez całe życie, a wiem, że chcę to robić, to ja muszę teraz się zastanowić nad tym, w jaki sposób ja mogę robić aktywizm, żeby on był również dla mnie. Tomasz Markiewka w tekście z 2021 roku zwraca uwagę, że fantazjowanie o jednym wielkim proteście sprawia, że nie dostrzegamy tego, co aktywizm osiągnął już do tej pory. Przecież 15 lat temu typowy polski polityk albo się zmianami klimatu zupełnie nie przejmował, albo uznawał je za kompletną bzdurę. Dzisiaj 80% Polaków boi się konsekwencji zmian klimatu. Mimo że konsensus naukowy co do zmian klimatu od lat nie uległ większym zmianom, zmieniła się świadomość Polaków, również dzięki aktywizmowi. A za świadomością podąża zmiana polityczna. Ja teraz z grupą osób od kilku miesięcy pracuję nad otwarciem ruchu Solidarności Klimatycznej. Co nas odróżnia, to jest wskazanie na głębokie przyczyny kryzysów. No i ruch Solidarności Klimatycznej jest też o tym, żeby w końcu stworzyć ruch, w którym ludziom jest się trudno wypalić, w którym ludzie znajdują właśnie wspólnotę. Dla mnie to jest też jakieś zadanie, jako dla aktywistki klimatycznej, żeby pokazać ludziom, że mogą marzyć, po pierwsze, a po drugie, żeby potem dawać im narzędzia do tego, żeby oni te marzenia spełniali. Czasami te zmiany nie następują tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale ważne, że są i jeśli nie odpuścimy, będą przyspieszać.